Witajcie moi drodzy widzowie, patch 5.3 devblog, czyli Total War Warhammer 3, zapowiedź tego co tak naprawdę nastąpi w najbliższej przyszłości. Takie devblogi mówią nam w większości o tych najważniejszych jakichś tam mechanikach, które zostaną dodane. Również tutaj się dowiadujemy o nowej jednostce, która zostanie dodana dla wampirów i zmianach takich największych odnośnie mechanik ogrów. Pamiętajmy, że kolejne DLC, które będzie, no to będą po prostu ogry, orkowie i Khorne, więc też już tak się zaczęli przymierzać z tego względu właśnie do tych zmian. Z takich najważniejszych zmian, jeśli chodzi o same ogry, będziemy mieć zwiększone ilości rekrutacji naszych jednostek w tych obozach takich. To jest dobre. I również będziemy mieć te jednostki nowe w tych obozach, no bo ogólnie nie było tam nic szczególnego, jeśli chodzi o rekrutację. I co 5 tur nam się odnawiają jednostki do rekrutacji z tych obozów. Moim zdaniem jest to bardzo dobry krok i to może tak naprawdę wiele zmienić w grze ogrami. Z tego względu, że ogry no bardzo wolno się rozwijają przez te obozy i jest to trochę takie uciążliwe do grania. Tym bardziej, że jeśli gramy na wyższym poziomie trudności, no to jest to po prostu uciążliwe i to bardzo. Tym bardziej, że skrak, siepacz czy akurat tłuścioch zawsze są w takich miejscach, że tych armii potrzebują zdecydowanie więcej, mocniejszych, a na samym początku nie mamy możliwości, no tak naprawdę zrekrutowania porządnych jednostek, żeby albo puścić chociażby jedną bitwę na automacie, bo jest to po prostu niemożliwe, bo straty są ogromne, z tego względu, że w obozach dopiero otrzymujemy mocniejsze jednostki ogrów, no to wtedy to jest dosyć ciężki temat. Fajnie, że też dodali Olbrzyma, z tego względu, że Olbrzym będzie sobie bardzo dobrze radził na przykład z piechotą. Kawaleria ogry akurat mają bardzo mocną, więc to jest duży plus. Tym bardziej, że jeśli chodzi o regimenty, w regimentach jest dosyć łyso, bym powiedział, u ogrów. Tam mamy tylko zaledwie parę jednostek i moim zdaniem też w ogóle wszystkie frakcje powinny otrzymać więcej tych regimentów, no żeby ta gra wydawała się też taka ciekawsza, takich regimentów powinniśmy na przykład po 2-3 sztuki móc też rekrutować z jakimś tam odnawianiem się co 10-20 tur byłoby spoko. Ważnych takich też rzeczy, jeśli chodzi o same ogry, zmieni się tutaj ogólnie cała mechanika tych kontraktów. Bo wcześniej wybieraliśmy kontrakt i szczerze powiedziawszy to była bardziej taka misja. Teraz ma to być system zmieniony na zasadzie bardziej takiej tej ciągłości, która będzie miała jakby większy wpływ na kampanię. I też z tego co zauważyłem będą fajniejsze bonusy, będziemy fajniejsze bonusy otrzymywać. Fajnie czasem było tak, że jeśli wykonywaliśmy te zadanie, na przykład, nie wiem, dla Grimgora tłuściochem, to dostawaliśmy ogromną kasę, tylko że to było też dosyć późne, jeśli chodzi o otrzymanie tej kasy i kurczę, było to trochę takie słabe te zadania. Dla mnie na przykład to nie były jakieś ciekawe zadania i fajnie gdyby rozbudowali tą mechanikę, żeby to jakaś była taka ciągłość zadań, żeby też tak bardziej ingerować w tą kampanię. Bo szczerze powiedziawszy, to nie było w ogóle ingerowanie w kampanię, po prostu mieliśmy zadanie zabij tego i dziękuję i w sumie to by było tyle. Więc moim zdaniem to jest spoko zmiana, jedna z takich ciekawszych zmian. Tak samo zmienili właśnie generowanie co 10 tur na system Bounty z tymi toczonymi się celami. To jest na pewno spoko. Ta funkcja właśnie była wcześniej dostępna tylko co 10 tur, co nie było zbyt interaktywne. Zamiast tego sprawili, że bond będzie bardziej interesujący i konsekwentne. To są ich słowa, więc mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, bo szczerze powiedziawszy nie było to ani interesujące, ani konsekwentne, bo kwestia tego, że tylko wykonywaliśmy zadanie, zabijaliśmy jakiegoś lorda i to było w sumie tyle. I potem braliśmy następne zadanie i to było też w sumie tyle. Z takich jeszcze rzeczy mam nadzieję, że przy ograch zaczną też działać coś odnośnie tych obozów, z tego względu, że te obozy są moim zdaniem bardzo słabe, tym bardziej, że po pierwsze są bardzo drogie, po drugie bardzo wolno się tam robi rozwój, więc jeśli chcemy dotrzeć do jakichś dobrych jednostek, no to mamy trochę przechlapane. Pamiętajmy też to, że jeśli chcemy grać na przykład taką dominację podbój świata, to będziemy musieli tych obozów bardzo dużo stawiać, a to też nie jest takie proste, nie jest to też tanie. Więc mam nadzieję, że jeszcze z tym będą gdzieś tam kombinować. Na pewno jest tutaj zmiana odnośnie itemów i dodanie nowych itemów dla lordów, dla jednostek. Z tego względu, że
Zwrócili sobie uwagę, no bo też dużo osób pisało odnośnie tych itemów, że czasem item na przykład niebieski, a fioletowy, no mogły się delikatnie tylko różnić, a powinna być moim zdaniem ogromna różnica. Tak samo było z itemami białymi, zielonymi i zaczęli za to tak naprawdę w końcu patrzeć, więc ta zmiana może być naprawdę dobra. Tutaj właśnie mamy nawet wypisane, że te zmiany właśnie tych itemów, że te itemy są bardzo naprawdę podobne i różnice są w sumie znikome, a te różnice moim zdaniem powinny być bardzo duże. Mam nadzieję, że też będą bardziej uderzać w tą stronę, że ci legendarni lordowie będą mieli tak naprawdę full zestaw itemów legendarnych i takich dosyć zbalansowanych, bo to jest trochę słabe, że jeden lord na przykład ma 5 fioletowych itemów, czy tam 4, a następny lord dostaje tylko jeden. No tym bardziej, że niektórzy lordowie są naprawdę bardzo słabi i dostanie tylko jednego unikatowego itemu, no jest to po prostu słabe. W patchu właśnie 5.3 ma być następnych 18 itemów, no więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Również są zmiany odnośnie właśnie bitew, map bitewnych. Tutaj coś piszę właśnie o 46 mapach, że są tam gdzieś zmieniane. Mam i będą też podobno non-stop nad tym pracować, więc mam nadzieję, że tych map będzie coraz więcej, bo często się jednak zdarza tak, że walczymy na tych podobnych mapach, no i staje się to po prostu monotonne, tym bardziej jeśli gramy jakimś tam frakcją, co jest identyczne co chwilę mechanika, no to walczymy na tych samych mapach, to jest to po prostu słabe. Również zmieniły się mechaniki odnośnie takiego, bym powiedział, no też bitew, tylko bardziej też pod względem multiplayer. Również zmieniły się gdzieś tam efekty niektórych jednostek, atrybutów. Tutaj mamy zmianę na przykład atrybutów na Kai, efektów Army Company, niewielka przeróbka umiejętności Blood Coach, mamy również odnośnie magii zmiany. Również mamy, jeśli chodzi o same jednostki, to mamy na przykład tak, więcej przywództwa dla jednostek typu Ghost, czyli dla duchów. No dyscyplina dla duchów zdecydowanie się przyda, bo szczerze powiedziawszy duchy bardzo szybko się sypią. Tam dyscyplina była, jak dobrze pamiętam, między 35 do 50 to jest max. Więc szczerze powiedziawszy przy duchach, przy nieumarłych jest to naprawdę bardzo mało. Również są ataki kolizyjne dla jednostek, na przykład od królów grobowców do skorpionów, dla na przykład krasnoludów chaosu mamy dla Kadai Destroyera tego dużego, Toad Dragon, czyli od Nurgla i również gdzieś tam mamy debuffa, choć w sumie bardziej buffa bym powiedział niż debuffa, bo mamy więcej wzmocnień dla Chariot of Gods, no to jest spoko. A nowa jednostka, którą tutaj otrzymamy, każdy bardzo czekał, żeby wampiry coś dostały i wampiry coś dostały, tylko czy to jest moim zdaniem ogromna różnica? Moim zdaniem tak, tylko z tego względu, że tutaj dyscyplina jest trochę słaba, ale wiadomo, niestety nieumarli tą dyscyplinę zawsze mieli słabą i na to nic nie poradzimy. No to jest tak naprawdę plus taki, że będziemy mieć piechotę, halabardy, które będą odpierały szturmy. To jest dobre, na przykład gdy będziemy walczyć z Bretonią dla takiego Kemlera, no to szczerze powiedziawszy te halabardy to jest delikatnie zbawienie. Po pierwsze dla przelicznika będzie zdecydowanie lepiej, a staty, powiem szczerze, nie są najgorsze. Pancerz jest w miarę ok, siła broni super, obrona w zwarciu no ok, atak w zwarciu słaby bardzo i prędkościowo są wolni, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ważne, że mają atrybuty odpierania szarży i w końcu te najsłabsze jednostki włóczników odejdą w zapomnienie delikatne, no bo to szczerze powiedziawszy wyglądało bardzo słabo. Z takich większych jeszcze przemyśleń, na których było na samym początku, ale wolałem to zostawić na koniec, no to ogólnie jest taka mowa, że słuchają nas oczywiście właśnie deweloperzy, słuchają naszych gdzieś tam wyznań, wyżygiwania i tego wszystkiego, bo bardzo dużo właśnie gdzieś tam narzekamy odnośnie tych lordów legendarnych, że mogliby tam pododawać. No i tutaj jest kwestia, że omówili to jakby na tej zasadzie, że po pierwsze, jeśli chodzi o dodawanie nowych jednostek, bo też oczywiście o tym mówiliśmy, no to chodzi o to, że oni w DLC-kach będą, znaczy nawet nie w DLC-kach, przed DLC-kami właśnie w takich patchach będą tam dodawać po jednej, po dwóch jednostkach, bo bardzo dobry był odbiór na przykład tych jednostek goblinów i orków, których otrzymaliśmy w ostatnim właśnie patchu.
I oni będą chcieli co jakiś czas tam dorzucać te jednostki. To jest na pewno dobry zamysł. Moim zdaniem mogliby nawet wrzucać po 2-3 takie jednostki. No ja wiem, że to tam trzeba jednak zaprojektować to. I to też jest właśnie duże nawiązanie do tego, że to nie jest takie proste jakby dodanie tych bohaterów. Z tego względu, że muszą załatwić odnośnie podkładania głosu, muszą zrobić animację, no wszystko musi być gdzieś tam zapięte na najwyższy guzik i to jest kwestia tego, że będziemy mieli po prostu zawsze przy tych DLC-kach, jak było ostatnio, otrzymamy tam darmowego lorda, darmowego bohatera. I taki jest po prostu plan, tego będą się trzymać i na razie zmian gdzieś takich innych względem tego, że w patchach będziemy otrzymywać sobie tam jakichś lordów, no to raczej jest niemożliwe na najbliższy czas. Z takich jeszcze ważniejszych rzeczy planują też zmianę odnośnie właśnie balansu gry, bo bardzo się kręcą przy tym balansie gry. Jak dobrze wiecie, ostatnio było też omawiane, że no tutaj były zmieniane na przykład balansy jaszczuroludzi, balansy na przykład królów grobowców. Te balansy gdzieś tam moim zdaniem coś mogły zmienić. Te zmiany coś tam dały, ale koniec końców, czy to było na poziomie legendarnym, czy to było na poziomie normalnym, ja osobiście nie odczułem aż takich wielkich zmian. Dużo frakcji dalej dostaje strasznie po dupie i to się niestety nie zmienia. Szkoda też, że nic nie zapowiedzieli odnośnie dyplomacji, żeby te frakcje miały szansy więcej przeżyć. Na pewno mówili odnośnie ładu publicznego, że dużo osób gdzieś narzeka na ten ład publiczny, że jest po prostu tragiczny. No i prawda jest taka, że no, ład publiczny zawsze był tragiczny, ta kontrola w miastach zawsze jest słaba. I też z tego względu, że niektóre frakcje mają bardzo dużą przebitkę, jeśli chodzi o tą kontrolę, no jest to też słabe, bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o tą kontrolę, to frakcje, które są ogólnie bardzo mocne, to mają łatwiej utrzymać tą kontrolę, a frakcje, które są nie dość, że daremne, no to mają problem jeszcze z kontrolą, więc granie wtedy na poziomie legendarnym, no może być czasem uciążliwe. Bo kontrola jednak daje rozwój, rekrutowanie jednostek, co chwilę jakieś bunty. No jest to po prostu uciążliwe. Mam nadzieję, że tutaj będzie właśnie ogarnięty trochę temat. Trochę mnie martwi to, że gdzieś tam zapowiadali, że będzie właśnie miało być w sumie w 5.3 patchu coś tam właśnie zmiany delikatności tego rebalansu i szczerze powiedziawszy możliwe, że dopiero te zmiany rebalansu otrzymamy z DLC-kiem, czyli w sumie w takim patchu 6.0. Z tego, co gdzieś tam widziałem odnośnie nawiązania, to dopiero wtedy możemy się czegokolwiek spodziewać. Szkoda trochę, bo szczerze powiedziawszy nie czuję już wyzwania w Total Warze na wanilce. Na wanilce jest dosyć w sumie prosto. Pierwsze 20-30 tur troszkę trudniejszych, ale jak już tam potem ogarniemy, no to jest łatwo. No i bardzo duży jest przeskok między legendarnymi lordami, zaczynaniem w różnych miejscach. No i również między frakcjami jest ogromna różnica, więc mam nadzieję, że zaczną też słuchać tych głosów. Tylko pytanie właśnie, czy głosy zagraniczne, których oni słuchają, o tym w ogóle mówią. No, bo szczerze powiedziawszy, my jako Polacy możemy sobie tam w parę osób pomówić, ale nie oszukujmy się, jeśli chodzi o Total War'a, tym bardziej Warhammera 3, no to tutaj Polaków jest bardzo mało względem gdzieś tam anglojęzycznych kanałów, no to jest po prostu mało i słabo. Więc dlatego pewnie nas nie słuchają. Mam nadzieję, że to się zmieni. Fajnie, że zmiany takie w ograch gdzieś tam wchodzą, bo ogry tak naprawdę mega na to zasługują. Wampiry Norska również potrzebowaliby takiego troszkę większego wsparcia. Ja wiem, że wampiry są OP, bo mogą się tak naprawdę regenerować. Mamy bardzo mocnych lordów, bohaterów i szczerze powiedziawszy sieją zniszczenie nawet nie mając dobrej armii. Oni jej po prostu nie potrzebują. Ale fajnie byłoby jednak powalczyć na przykład też tą armią, jednak ta frakcja, żeby nie była samymi zombiakami obłożona i po prostu byłoby no tyle. Jeśli wam się oczywiście podobało, to super, będę was informował o najbliższych zmianach, jak też się dowiem, coś tam potestuję, no to też oczywiście jakiś filmik wjedzie. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!